Cześć, znowu jesteśmy w Berlinie. Dzisiaj zwiedzimy teren starego lotniska. Lotnisko Johannisthal, które otwarto we wrześniu 1909 roku, było pierwszym niemieckim lotniskiem komercyjnym. Powstało kilka tygodni po wybudowaniu pierwszego na świecie w Reims we Francji. Wraz z otwarciem lotniska Tempelhof w 1923 roku ruch cywilny w Johannisthal został wstrzymany, a obiekt zaczął być ponownie wykorzystywany przez wojsko. Od 1952 roku miejsce nie służyło już jako lotnisko publiczne, by oficjalnie zostać zamknięte w 1995 roku, a następnie przekształcone w budynki komercyjne, mieszkalne i park krajobrazowy. Tam później pójdziemy. Free Candy. Znajomy napis. Taki sam widziałem w Starym Instytucie Anatomii. Tak było. Nie zmyślam. Koła do rowerów. Nie ładnie tu pachnie. Już tam dalej jeszcze trochę. Książka telefoniczna. Wszystkie tutaj okna od wewnątrz są obite blachą. Wyjście, którego nie ma. Zobacz, serwerownia. Schody są niestabilne. Jakiś eksplorator zostawił tutaj maskę swoją. Całkiem spory budynek. Nie wiem, czy należał też do lotniska. Raczej nie wydaje mi się. Strych, a ze strychu widok na halę, przez którą żeśmy przechodzili niedawno. Olej silnikowy. Gniazdko. Czyżby recepcja? Tutaj za bardzo nic nie pozostało. Płyty, większość podrywane. Listwa z różnymi wejściami na kable. Dzwonek. Część mechanizmów została zachowana. Składowisko materaców. Tam po drugiej stronie żeśmy wyszli niedawno. Niestety większość to ruina. Nie spodziewałem się niczego innego, a i tak teren jest dużo większy niż zakładałem. Achtung! Musiało być to nieźle chłodzone. Odpowiedni nawiew to klucz do sukcesu, aby sprzęt elektroniczny działał prawidłowo, bo inaczej taki sprzęt się przegrzeje.
Czyżby sprawne koło dziecięcego roweru? Kolejny raz widać, jak rury leżą. No to korytarz, żeśmy mijali. Też jakieś firmy mają tutaj swoje magazyny prawdopodobnie. Większy wentylator. Chodzi na to, że środek się cały zawalił. O, skromna piwniczka. Tam coś jeszcze. Myślamy, to raz, dwa zwiedzimy. Nic bardziej mylnego. Najwyższe piętro tego niezbyt wysokiego budynku. Tak na razie wyglądała nasza wycieczka. Zaczęliśmy w tej hali, przeszliśmy przez tamte budynki, ten budynek i wyszliśmy tędy. Kartki, płyta muzyczna, życzenia na 65. urodziny, niestety puste. Kolejne kartki urodzinowe. Być może była tutaj hurtownia papiernicza. Logo na niedawno minionym zawalonym budynku należało do firmy poligraficznej, więc być może te kartki były jej produkcji. Wychodzi na to, że to nie piwnica, a mały schowek. Ten kontener pracuje, jest podłączony tą rurą. Tam dalej jest jakiś płot. Jesteśmy już w najbliższej okolicy działającego zakładu. Tam jest płot. Tam teraz nie widać, ale też jest płot, więc do takich miejsc już chodzić nie będziemy. Tak, dokładnie tam zaczynają się działające zakłady, czyli jesteśmy bardzo blisko. Zamurowane przejście. Schodzimy niżej. Do tej pory największa piwnica. Wszystkie pozostałe były małe. Wygląda to na małą imprezownię. Alkohol, świeczki. Tak, tu zdecydowanie mogą ludzie przychodzić, by się zrelaksować. Zobacz, czy to jest smok? Może byk. Może i byk. Wygląda jak siedziba jakiejś sekty. Fajerwerki zabronione. Znowu ten symbol. Warto byłoby sprawdzić, co to jest. No i zobaczcie, jaka niespodzianka. Boisko do koszykówki. Cyk. Siema. Budynek numer 9. Nie wiem, czy wszystkie, w każdym razie bardzo dużo budynków jest tutaj ponumerowanych. Widzieliśmy numery 51. Jest możliwe, że aż tyle i tutaj było. Węzeł cieplny. Wysłali na nas helikopter. Musimy się schować. Kolce, uwaga. Mogę tutaj też. Sporo pozostałości po instalacjach elektrycznych. Miejsce po gaśnicy. Wiele opon. Drukarka. O, właśnie. To miejsce widziałem na zdjęciach. Wartości podawane w amperach. Mierzone było natężenie prądu. Wajcha z trybami włączony, wyłączony.
No niestety musimy zawrócić. Znowu środek zawalony. Dźwięki dobiegają z bliska, znaczy, że zaraz za ścianą z tej strony też pracują ludzie. Podobnie jak w Policach, piwnica zalana wodą. Tak też było. Dobrze byłoby tam nie opuścić kamerki. Tędy też można wyjść. Zobaczymy, co to jest. Rower prawie cały, z dużymi ubytkami. Nareszcie zlokalizowaliśmy wieżę obserwacyjną, czyli obiekt, który bez wątpliwości należał do lotniska. Można wejść. W każdym razie udało nam się wejść na tą wieżyczkę. Co mogę sobie tylko wyobrazić, że tutaj kiedyś był pas startowy. A tylko wyobrazić. Z lotniska niewiele tu zostało. Schodzimy na dół. Jednak na coś mocowanie na głowie się przyda tym razem. Idziemy do tego budynku z tej strony. Tam jest jakieś wejście. Nagrywam dalej z głowy, więc nie wszystko może być idealnie, ale wtedy też nie muszę się zatrzymywać, aby robić zdjęcia. Cyk. To wygląda mi na pozostałości po sprzęcie strażackim do gaszenia pożarów. I wieżyczka z drugiej perspektywy. Kapitan Morgan, zostawiamy Ciebie, skąd przybyłeś. Czas lecieć? Przede wszystkim wrażenie zrobiło na nas wielkość obszaru, na którym znajdowały się te opuszczone budynki, gdyż z nich właściwie niewiele zostało. Fajnie, że była wieża kontroli lotów, instalacje elektryczne, węzeł cieplny. Spodziewaliśmy się jednak więcej konkretnych pozostałości po lotnisku. Teraz na ekranie pojawiły się odnośniki do naszych pozostałych eksploracji w Berlinie. Jeśli spodobał Ci się film, nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji kanału.